Zabieram Was w miejsce na Malediwach, które mało kto pokazuje. Wszystkie śmieci właśnie z Malediwów idą właśnie tutaj. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. W życiu nie byłem w takim miejscu, moi drodzy. Wyspa śmieci na Malediwach rozwala mój umysł totalnie. Pakujemy się na prom do Tila Fushi. Zwróćcie uwagę, kto jedzie. Sami mężczyźni. To nie przypadek. Tila Fushi to wyspa śmieci, moi drodzy. Pójdziemy na wyższy poziom, bo będzie lepiej widać. I tutaj będę mógł Wam lepiej pokazać, jak to wszystko będzie wyglądało. Zabieram Was w miejsce na Malediwach, które mało kto pokazuje. Dlaczego? Ponieważ nie jest piękne, nie jest, powiedziałbym, przyjemne. Odkrywa, pokazuje tą mroczną stronę poniekąd tego pięknego skrawka ziemi. Proszę zostawić łapeczkę, komentarz i podać odcinek dalej. Zaczynamy podróż na wyspę, która dla wielu będzie szokująca. I powiem Wam szczerze, że ja jestem podekscytowany tym odcinkiem, bo nie wiem, co mnie tam będzie czekało, tak na dobrą sprawę. Ale opowiem Wam wszystko, co wiem, włącznie od historycznych aspektów, które miały i mają ogromny wpływ na całe Malediwy. Z głośników unosi się dźwięk modlitwy. Jest godzina 1, więc najwidoczniej się modlą. Na całe miasto słychać. Życie portowe. Zobaczcie. Różne towary tutaj przewalają. Naprawdę różne. Opuszczamy stolicę, żeby dotrzeć do miejsca, do którego trafiają śmieci właśnie ze stolicy. Powiem Wam szczerze, że ja to nie wiem, o co chodzi, ale ja to do pływania nie jestem stworzony na pewno. Co nie wypłynę z tego portu, to już mnie kręci w brzuchu. Tragedia. Wy też tak macie? Ciekaw jestem, co z tych okienek. Czekajcie, podejdę, panowie. Jakaś waćpanna się tutaj trafiła. Na przodzie. Na kadłubie, moi drodzy. O kurde. Gęsto tutaj. Zobaczcie, ile jednostek stoi. Dobra, dopłynęliśmy, szanowni państwo, teraz czas się wyładować. A kurde, głową cały czas uderzam, bo nisko sufit. Kolega jakieś warzywka zakupił, prawdopodobnie z Indii, bo tutaj głównie warzywa i owoce się z Indii importuje, takimi wielkimi kontenerowcami. Patrzcie, ile chłopa, ile siły roboczej. Port załadunkowo-rozładunkowy Tila Fushi. Ty, to chyba nie jest turystyczne miejsce. Co ja robię na Tila Fushi? Przecież ja powinienem dupsko grzać na jakiejś wyspie, na jakimś atolu i po prostu pić drinki z kokosa i ze słomki i takie tam bajery szmery. Słuchajcie, ale ja lubię inne rzeczy niż Wam się wydaje. Moi drodzy, mamy Malediwy. Wysp na Malediwach jest około 1200. Bardzo dużo. Na tych wyspach generuje się bardzo dużo odpadów. Śmieci. Najgorszy jest plastik. Te opakowania, jakieś drobne opakowania plastikowe, to jest najgorsze. Bo co z tym zrobić? No właśnie. Problem, kierowniku. Ogromny problem. I tutaj właśnie na to pytanie odpowiada Tila Fushi, czyli wyspa śmieci. Wszystkie śmieci właśnie z Malediwów idą właśnie tutaj. Ale żeby zrozumieć sedno całego tematu, trzeba wspomnieć troszkę historii. A ja Wam to za chwilkę przedstawię. Zobaczcie, na pierwszy rzut oka nawet za bardzo nie widać, że to taka wyspa śmieciowa. Elegancko, boisko jest dobrze. Tu chłopaki ode mnie z tego z promu się zakumplowaliśmy trochę
Jak macie Malediwy w latach 60., śmieci nie ma. Lata 70. marginalna ilość. Dlaczego? Ponieważ to, co ziemia dała, to zjedli. To, co zjedli i były resztki, to były resztki organiczne, więc się wyrzuciło. One się same rozłożyły. Nie było plastiku, nie było takiego importu, bo nie było dla kogo tego importować. Jedzono głównie ryby, a zwłaszcza tuńczyka, którego po dziś dzień jedzą, kokosy, banany, inne owoce morza. Tym się żywiono. Ściągano, moi drodzy, owoce i warzywa wtedy też wielkimi kontenerowcami, też tutaj, ale tego było niewiele, bo tak na dobrą sprawę natura dawała tyle, ile było trzeba. Problem pojawił się już w latach 80., kiedy zaczęły pojawiać się opakowania plastikowe. Kiedy Indie zobaczyły, że Malediwy to świetny rynek zbytu również dla produktów, jakieś ciasteczka, chleby, jakieś szmery, bajery, wiecie, cuda niewidy, które są w naszych sklepach. I co się okazało? Zaczęła się rozwijać turystyka. Jak zaczęła się rozwijać turystyka, to potrzeba na te produkty z plastikowymi opakowaniami wzrosła. No i to zaczęło to wszystko się mieszać. Turystyka rosła, ekonomia zaczęła rosnąć, no i w tym samym momencie ilość śmieci zaczęła rosnąć. Idziemy przez takie, powiedziałbym, składowiska, garaże, bo ta wyspa to jest na dobrą sprawę wyspa pracowników z Indii, z Bangladeszu, którzy zajmują się różnymi rzeczami, nie tylko spalaniem. Zobaczcie, to są takie pracownicze kwatery w takich kontenerowcach poustawianych jeden przy drugim z blachy i tutaj mieszkają. Dlaczego mówię, że są tutaj różne zawody? Dlatego, że wyspa powstała z myślą o spalaniu śmieci, o wywożeniu śmieci ze wszystkich innych wysp. Hello, brother. Hello. Z wysp... Kurde, wybił mnie z rytmu. Zbieranie wszystkich śmieci i odpadów w jednym miejscu i spalanie ich tutaj. I tak jak powiedziałem, powstała, bo tak naprawdę to tu była laguna. Malutka laguna, znaczy malutka, 7 km długości. Ale zaczęto ją powiększać. To, po czym teraz chodzimy, moi drodzy, to sztucznie stworzona wyspa, żeby można było rozwijać tutaj biznes. Jak wyspa powstała, Kicia, jak wyspa powstała, moi drodzy, w roku 92, bo państwo, w sensie rządzący, zdali sobie sprawę, że no jest tak dużo śmieci, że te śmieci po prostu zalewają wszystkie wyspy i niszczą wizerunek Malediwów. Kiedy zrozumieli to, zaczęli budować właśnie tą wyspę i w tym momencie też zrozumieli, że potrzebują gruntów dla dużych firm. Na przykład firm, które tworzą beton. Na przykład dla firm, które zajmują się kruszywem, które przypływa wielkimi kontenerowcami z Indii. No i gdzieś to kruszywo trzeba składować. Dla firm, które zajmują się gazem, różnymi gazami, bo tutaj, no wiadomo, do przemysłu się różne gazy bądź paliwa używa. Więc to wszystko wymaga skrawka ziemi, żeby można było to składować i się tym zajmować. Przyjmować, odsprzedawać. Pewnie zastanawiacie się, ile kosztuje grunt przemysłowy tutaj, bo w 97 już oni sobie zdali sprawę z tego, że sztuczny grunt można sprzedawać, więc zaczęli ten grunt poszerzać, zaczęli rozbudowywać wyspę. Najważniejsze, ile kosztuje tutaj grunt przemysłowy? 100 metrów kwadratowych, czyli taki kwadrat 10 na 10 metrów, czyli to jest bardzo mała przestrzeń, no dosłownie, słuchajcie, stąd do końca tego samochodu, który tutaj widzicie, 10 metrów, 10 na 10, $500 000 złotych. Jakbyście chcieli 1000 metrów kwadratowych, 5 milionów złotych. Czujecie? Jakie ceny? Dla dużego przedsiębiorcy to pewnie nie jest duża cena, biorąc pod uwagę ograniczenie zasobu, czyli ziemi, to nie jest dużo, tak na dobrą sprawę, bo tutaj tego nie będzie już więcej, albo będzie więcej, ale w perspektywie jakiegoś czasu, sporego czasu w sumie, bo to nie jest tak, że wyspa rośnie po prostu o tak o, że hej siup i już ona urosła. No nie, to tak się nie dzieje. Na wyspie nawet restauranty są z dostawą.
z dostawą są. Maszyn ciężkich dużo. Sklepiki, nie sklepiki. Spa Cafe. O. To na spa to nie wygląda. A nie, to SPS Cafe Spa. Turystów tutaj nie ma. Dużo ciężkiego sprzętu i nic więcej, moi drodzy. Ludzie, którzy pracują ciężko, w trudnych warunkach. Moi drodzy, tutaj nie ma sensu przyjeżdżać i ja wam nie polecam przyjeżdżać, bo nie ma po co. Obejrzycie odcinek i tyle. I wystarczy tego wszystkiego. Warto jednak nadmienić, że dzięki temu, że tutaj turystów nie ma, no to na szczęście oni za bardzo na mnie oka nie zawieszają, bo oni sobie pewnie myślą, że ja kurde jestem bogaty inwestor, który przyjechał tutaj zobaczyć, jak się biznes kręci. A nie, ja to tylko kierownik. Przyjechałem zobaczyć, co tutaj oni wyprawiają. Każda działka pozamykana. Z jednej strony, z drugiej strony tak samo. Zobaczcie, chemiczne jakieś rzeczy składowane. No gdzieś muszą składować te śmieci. Good morning. Gdzieś muszą składować, słuchajcie. Nie ma to tamto. O, a to też pewnie kwatery pracownicze. Asik, nice to meet you, Asik. Asik from Bangladesh. Zobaczcie, z Dhaka. Asik tutaj pracuje, te robi. Łodzie. Where are you from? From Poland. Oh, Poland. Poland. My big brother is Poland. In Poland. What city? Poland. Warsaw? No, Poznań? No idea. Łódź? What the name of the city? A, zobaczcie, tutaj kolega te robi, łódki. Holender. A, zobaczcie, ciężka robota, spawalnicza. Spawalnicza robota. Dużo jest właśnie pracowników z tamtych stron. Hello, brother. Wow. Spawanie. Zobaczcie, jak elegancko pospawane. Very good job. Co byście zespawali? Tutaj jeszcze łodzie stare. Też recykling. Stara łódź przy brzegu. Takie wraki. Zobaczcie. I z tego, co się da wyciągnąć, to się wyciąga. Proszę, żeby tylko się nie wpierdzielić do wody. Zobaczcie. To jest 100% recykling. No i ta wyspa jest też właśnie obrzucona takimi właśnie wrakami. Już niezdatnymi. Co można było, to się wyciągnęło. Co nie można, to stoi. I tak po prostu sobie to funkcjonuje. A resztę to już pogoda zrobi. Wyżre. Całkowicie, wiecie. Sól, słońce, najgorsze połączenie dla stali. Zobaczcie, jakie te. Przyspawać taką grubość. Zobaczcie, kciuk. Big piece. Here? Okay. My friends from Bangladesh. Wow. Nice job, guys. Bye bye. Have a nice day, guys. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. No ale ja tu kurde jestem, wiecie, sprawdzam stan bezpieczeństwa. Chłopaki, jeden gość tutaj z Bangladeszu już ponad 10 lat mieszka. Wow, ten sam właśnie co spawali, mówi, że z którego nie zagadałem, to któryś mówił, że mają kogoś znajomego albo z rodziny w Polsce. Ciekawe to jest. Wróćmy jeszcze jednak do tych śmieci. W 92 zobaczono, że jest problem, że trzeba spalać, że trzeba jakoś się pozbywać tych śmieci, że jednak wywożenie kontenerowcami tych śmieci do Indii jednak nie daje takich rezultatów. Segregacja, czyli wywożenie załóżmy miedzi, stali, czegoś co można odzyskać, też nie daje takich rezultatów, więc trzeba było to w jakimś stopniu też robić tutaj u siebie. Więc co? Więc moi drodzy, zaczęto palić. Na wyspę zabierano śmieci tutaj, a ci, którzy mieszkali dalej, w obrębie swojej wyspy, palili na własną rękę. No i finalnie, o kurde, jakaś huśtawka. I teraz wyobraźcie sobie, że zaczęto spalać w 92, bo już było tyle śmieci u wybrzeży większości wysp, że po prostu niszczyło to cały wizerunek. Skończono palić w 2021, pod koniec 2021, czyli lekko licząc prawie 30 lat. I przez ten cały czas, moi drodzy, spalano tutaj otwarte wysypiska, otwarte spalarnie. Na zasadzie jest kupa śmieci, podpalamy i niech się pali. Jak się nie pali, to polejemy benzyną, żeby się lepiej paliło. I to
sprawiało, że nad wyspą unosiły się tumany dymów z toksycznymi oparami. Jakieś jeszcze, wiecie, takie niespalone cząstki plastiku, które wiatr roznosił na pobliskie wyspy, a głównie na 6 km stąd stolicę. Więc to był gwóźdź do trumny praktycznie, biorąc pod uwagę, że Malediwy reklamują się, są w naszych głowach utożsamiane z taką czystością, z takim, wiecie, z taką naturą, a nie z problemem śmieci. To jest część wyspy przemysłowa, a część śmieciowa jest właśnie przed nami. Jeśli można powiedzieć, że mam ciary na plecach, no to mam ogromne ciary na plecach. To wysypisko to po prostu rozwala system. To najwyższy w ogóle punkt na wyspie tak naprawdę, bo najwyższy naturalny to jest 2,5 metra. Gdzieś tam na jakiejś wyspie. Zobaczcie, jakie tu są hałdy śmieci. Wchodzimy w piekło. Kolega z gimnazjum. Wchodzimy w piekło, które śmierdzi niesamowicie. Po prawej stronie ekskluzywny jacht, bo też tutaj robią remonty różnych właśnie łodzi. Między innymi z włókna szklanego, jakieś kadłuby dziobią. Zobaczcie na to. Ciekawe, czy mnie stamtąd nie wygonią. Kurczę. Siemanderko. Recykling w Bele próbują to ogarniać. Plastikowe, zobaczcie, odpady. Ale niestety słońce momentalnie to, wiecie, rozwala. Oni teraz zaczęli robić takie właśnie, jak to nazwać, jakieś takie plastikowe otoczki, ładować to w te plastikowe otoczki z prostej przyczyny, ponieważ został otworzony nowy projekt, który ma na celu stworzyć nowoczesną spalarnię śmieci, która wytwarza energię ze śmieci. I później biorą tą belę, wrzucają do tej spalarki i ta spalarka sobie, moi drodzy, spala i generuje energię dla stolicy, dla innych wysp, które potrzebują, czy dla resortów. Tak jest, dla resortów, w których wy płacicie po 5000 za noc. Mam być szczery? Mam ciary, jak tutaj idę. Normalnie tak na plecach, aż mnie gęsia skórka bierze. Czuję się jak w jakimś Mad Maxie. Pod koniec roku 2021 zakazano, moi drodzy, spalania otwartego. Czyli pozostaje tylko i wyłącznie segregacja, wywożenie tego, ale pod koniec 2026 ma ruszyć ta spalarnia. Te worki, o których wspominałem, które mają zahamować, moi drodzy, wypadanie tych śmieci. O, taka buteleczka zgnieciona. Ona wypada i ona przez wiatr jest niesiona. A jak jest niesiona, no to jest i woda brudna, leci do stolicy, śmieci się na wodzie unoszą, bo lekkie. No i niestety brzydko to wygląda, ale też niszczy środowisko, rafę koralową, florę, faunę. Lampa niesamowita. Zobaczcie, a ziomek tutaj, kurczę, zasuwa na tej maszynce. Hałdy śmieci rosną, a jak hałdy rosną, to trzeba poszerzyć wyspę. Jak się to robi? Moi drodzy, najpierw się odgradza, tak żeby ta woda, która przypływa, żeby nie odbierała też. Chociaż tutaj, zobaczcie, te prądy są bardzo słabe, tak na dobrą sprawę, ale jak się odgrodzi, zrobi się taki mur, że tak powiem, to wtedy ładuje się śmieci, ładuje się kamienie, ładuje się piasek, robi się taki tort po to, żeby to wszystko stworzyło jedną całość, zbiło się i tworzyło taki mocny grunt, poszerzając obszar wyspy. A co za tym idzie? Pieniądze. No, otwarcie muszę powiedzieć, że chyba najpiękniejsze wysypisko. Czekajcie, czy tutaj się... Ale to jest pozgniatane, skompresowane mocno. No muszę tutaj jakoś skoczyć. To cholera! Ja wam nie polecam robić takich rzeczy, bo to gimnastyk to nie można było oszukiwać na WF-ie.
W 100%. Zobaczcie, one są tak poskładowane tutaj, te śmieci. Jeszcze kierowniku doszło do tego, że ty po śmieciach musisz łazić. Takie życie. Zobaczcie. Za mną. Śmietnisko. Tam kolega z dostawą jedzie. Nie będę las tutaj na skróty, na tą hałdę wielką, tylko ja po prostu tam podejdę. Spróbuję wejść na tą główną hałdę, tam gdzie jest ten ciężki sprzęt, żeby zobaczyć. Nie wiem, czy się uda, zobaczymy. Ale kto nie próbuje, ten szampana nie pije. Zwłaszcza na Malediwach. Teraz wyobraźcie sobie, niespełna 4 lata temu, no 4, tak, tutaj jeszcze był ogień, otwarty ogień, z którego się wydobywał taki czarny dym, śmierdzący, toksyczny, czarny dym. Aż ciężko sobie wyobrazić. W takiej scenerii. Był taki odcinek w The Walking Dead na wysypisku śmieci. Trochę mi się to przypomina. Kurczę, zobaczcie. Tu budują wieżowiec, tutaj takie wysypisko. Oni te hałdy śmieci po prostu próbują rozjechać na boki, po to, żeby może po prostu stworzyć jakiś ubity teren, na którym będzie można cokolwiek postawić. Nie wiem, czy wiecie, ale nie każdy plastik można przetworzyć. Przynajmniej tak mówią. Jeden łatwiej jest przetworzyć, chyba ten bezbarwny jest łatwiej przetworzyć. Ten kolorowy chyba trudniej. Nie jestem specem w tym, ale patrząc na to, że jest tego tutaj aż tak dużo i jeśli by się dało go przetworzyć, to pewnie on zostałby przetworzony. Umówmy się, nikt pieniądza by tak, że tak powiem, nie zostawił w ten sposób. Jedyna droga na hałdę śmieci. Idę tam, bo chcę wam powiedzieć ciekawą rzecz. Różne rzeczy. Betonowe konstrukcje metalowe, plastiki, rury jakieś. Po prostu tego jest tutaj jedna wielka mieszanka. Kiedy rząd zakazał spalania otwartego te niecałe 4 lata temu, okazało się, że ktoś musi te śmieci nieposegregowane segregować. Ktoś musi wleźć tutaj, ktoś musi powybierać ten plastik, papier, miedź. Ktoś musi to zrobić ręcznie. I się okazuje, że wynajmują ludzi, którzy po prostu chodzą, śmieciarze, segregują, wyciągają to, co się da przesegregować i normalnie mają za to wypłatę. Ale ogromnym plusem takiej roboty jest to, że jak znajdziesz coś cennego w śmieciach, a w śmieciach, moi drodzy, często i gęsto lądują różne rzeczy, nie zawsze świadomie. Coś robisz, wyrzucasz do kosza i, moi drodzy, obrączka spadła. To też tak może być. O proszę, Exploring Health Physical Education. Podręcznik na śmietniku. Liny. Tego jest dużo. I ci ludzie, którzy tutaj tak pracują, bo to jest robota fucha rządowa. To też jest, moi drodzy, śmietnisko rządowe. Zerknijcie sobie, ja tutaj muszę chodzić ostrożnie, żebym w coś tak nie wdepnął. A kurde. Kierowniku, to jest właśnie to miejsce, żeby wam pokazać skalę, z którą turysta przeciętny, który przyjeżdża, przylatuje na Malediwy, się nie zderza. W życiu nie byłem w takim miejscu, moi drodzy. Wyspa śmieci na Malediwach rozwala mój umysł totalnie. Bardzo ważnym aspektem jest to, że w normalnych warunkach wejście na tego typu śmietnisko wiąże się po prostu z ogromnym zagrożeniem. Ze strony psów. Ze strony biednych ludzi, którzy nie mają wypłaty za to, że wygrzebują tutaj te surowce na recykling. Tak jest. To jest takie śmietnisko, powiedziałbym, bardzo hermetyczne. Wbrew pozorom czyste. Wbrew pozorom bezpieczne, bo tutaj nie ma psów bezpańskich, które by żerowały na resztkach jedzenia. Bo tutaj nie ma ludzi, którzy muszą przeżyć kolejny dzień. To jest po prostu śmietnisko. Gdzieś na Oceanie Indyjskim. Kilka tysięcy kilometrów od Polski. Tak po prostu. Wierzcie mi na słowo. Jest taki smród, ale nie taki, jakby wam się wydawał. Taki akceptowalny. Te widoki rekompensują. A tutaj mamy zapewne tą
nowoczesną spalarnię, która ma wyeliminować problem śmieci na Malediwach. Ma ruszyć pod koniec 2026. No ciekaw jestem, czy to się uda. Zobaczcie, jak to wygląda mniej więcej. Nie wygląda, jakby to się miało skończyć za kilka miesięcy i ruszyć. Zobaczcie, nawet deska klozetowa jest. Ogólnie dużo rzeczy takich, zobaczcie, książki, nie książki. Tak naprawdę całe życie tutaj leży. Dosłownie. Bym się nie zdziwił, jakbym znalazł smartfona za chwilę. I pamiętajcie, to nie jest tak, że ja propaguję, żeby włazić w takie miejsca. Ja ostrzegam wręcz, żeby tego nie robić. To jest totalnie wejście na pograniczu prawa. O, tak to ujmijmy. Dobrze? Wszystko na własną odpowiedzialność. Najgorsze w tych śmieciach to są te chemikalia, wiecie, jakieś z akumulatorów, baterie litowo-jonowe. Ten cały syf, on tutaj wnika do gleby, później przechodzi razem z wodami gruntowymi, niszcząc całe środowisko tutaj. Rafy, nie rafy. Tak naprawdę modernizację, czekajcie, odejdę, bo tutaj ziomek chyba spycha, żeby mnie tak, że tak powiem, nie zepchnęło śmieciami do wody. Ale tak naprawdę modernizację tego punktu wywarły, moi drodzy, organizacje międzynarodowe. Bo tak naprawdę, gdyby nic tutaj nie zmieniono, to Malediwy, po pierwsze, mogłyby zacząć obumierać. Mówię tutaj o rafach koralowych, które są na skalę światową unikalne, szanowni państwo. A rafa jak obumiera, no to wiesz, no to jak obumiera, no to już ciężko zatrzymać, żeby przestała. Trzeba naprawdę lat, żeby mogła się odrodzić. Tutaj, moi drodzy, podpływają barki z różnych wysp ze śmieciami, wyładowywuje się i się wiezie tutaj na tą hałdę śmieciową, a ten ziomek rozpycha, żeby było więcej miejsca po prostu tam na górze, żeby można było piętrować. Mam do was taką małą prośbę, że jeżeli kiedyś będziecie używać jakiejś takiej plastikowej reklamówki jak ta, to przypomnijcie sobie właśnie ten odcinek. To nie znika, to nie paruje, to po prostu dalej jest, tylko znika z waszych oczu. Naprawdę plastik, moi drodzy, niszczy. Czemu nie wykorzystywać więcej drewna? Natura nam dała coś, co naturalnie może też później przyjąć, jak się zużyje. O co chodzi z tym plastikiem? Wiecie, co jeszcze jest ciekawe bardzo? I to bardzo, że rząd Malediwów stworzył pewnego rodzaju taki ekosystem, właśnie tutaj śmieciowy, w którym ludzie głównie z Bangladeszu, podkreślam, z zagranicy, z Bangladeszu, pracują właśnie tutaj. Tutaj nie ma szkół, tutaj nie ma różnych placówek, tutaj są tylko hotele pracownicze, robota i ludzie z Bangladeszu. Wszystkich, których spotkałem, to z Bangladeszu. A ci, którzy nie byli z Bangladeszu, którzy byli na przykład z Indii bądź z Malediwów, to głównie menadżerowie, szefowie, dyrektorzy. Będę się zmywać pomalutku, po cichutku, że tak powiem, dlatego, że boję się, że kurde, ktoś może zobaczyć, komuś może się to nie spodobać, co pokazuję. Pokazuję wam zawsze prawdę, to jak jest, ale niektórym ludziom może się to po prostu nie podobać, więc spróbuję teraz się jakoś wydostać, żeby mnie nikt, niepostrzeżenie, żeby nie wzbudzać zainteresowania. A na koniec odcinka dam wam taką ciekawostkę, że wam normalnie kopara opadnie. Nie wiem, czy widzicie, całe sandały brudne.
Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, jakie sandały uwalone. Ryj tak samo. Cały brudny jestem w takiej sadzy. W ogóle od słońca to aż mi się w głowie kręci. Odcinek trudny do realizacji. Naprawdę. Bo i kawał drogi trzeba przejść. Trzeba czegoś się napić. O kurde. Wódki zdejmujemy. Że mi tylko nikt nie gwiznął tutaj z chłopaków. Ale mają całkiem spoko. Więc chyba nie powinni. Patrzcie, jakie nogi brudne. Widzieliście to? Hello, brother. Aj, mięsko i wszystko. No, thank you. Od razu kolega wie, o co biega. Weźmy coś orzeźwiającego. Shujun. From Dhaka. Shujun. Tutaj pokazujemy właśnie buty Lasockiego. Shujun, you work in the fabric? Yeah. Lasocki company. Yeah. I have a company in Dhaka. Okay. And you sell the shoes, Lasocki. Sprzedawał buty Lasockiego. Pamiętacie tą serię z Bangladeszu? My brother, brother Dhaka. In Dhaka. Cały czas. Zobaczcie, tutaj nawet firma Lasocki do mnie napisała wtedy, że mam usunąć filmik. Ja im powiedziałem, że nie usunę. Pozdrawiamy założycieli. Zobaczcie na to. Do łowienia tuńczyka. Na wędkę. Ale wielkie przynęty. Proszę. Ale tuńczyk drogi u nas. Tutaj kolega, co siedzi za kasą. 7 lat już jest. Po 7 latach otworzył sklep, wynajmuje i sprzedaje z odpowiednią marżą. I to jest biznes, zobaczcie. Nie musi zapierdzielać ciężko. Sprzedaje tutaj różne rzeczy. Koszulki, ciastka, napoje. Właśnie kupiłem u niego puszeczkę tego napitku. I ten sobie tutaj działają. O, cebula jest z Pakistanu, ziemniaki, tak jak mówiłem, z Indii. Garlic, Pakistan, Yes, no, Indian. Indian. This Malay. Male, Yes. a, It Indian. This Indian. też Indie. Malay. Indian. I indyjskie wszystko. Wow. Malay fish. Kilogram wysuszonego tuńczyka 40 zł, około 40 zł. Ale twardy, wysuszony na fest. Zęby można stracić. Porządne wysuszenie. Ja wam mówię, jak raz w Bangladeszu byłeś, to braci się nie traci. Ludzie z Bangladeszu, jedni z moich ulubionych. Naprawdę. Spoko są. Gdzie nie pojedziesz, to są spoko, po prostu są spoko. A miałem wam powiedzieć ciekawostkę, super ekscytującą. Nie dla każdego, ale jest zarąbista na koniec odcinka. O kurde, ty mordo! Patrzcie na to. Pole wiatr przysunął, zakrywa wodę. Dobra, zostawiam, ale refleks. Kierowniku, przez te podróże to ty refleksu się wyuczyłeś. Dokładnie. Ciekawostka na skalę malediwską. Pytanie. Jeśli na Malediwach jest prawo szariatu, czyli islam, hello brother, czyli islam, więc alkoholu sprzedawać nie można. Ale są pewne ogólnie, że tak powiem, wyjątki. Alkohol jest tutaj na Malediwach, ale na wyspach go nie można mieć. Na wyspach go nie można sprzedawać, na wyspach go nie można spożywać. Jest to bardzo zabronione. Jest to karygodny błąd. Do więzienia za to można pójść. Za spożywanie i za sprzedawanie. Ale już na wodzie otwartej można alkohol kupić i spożyć. Ale żeby ten alkohol przeszedł, że tak powiem, odprawę celną, gdzieś musi być składowany. No i co powiecie? Gdzie on jest składowany? Oczywiście do tego jest wybrana wyspa. Czyli która z 1200? No oczywiście, że ta ze śmieciami. Czy ja kogoś, moi drodzy, zdziwiłem tym? Wszystko, co brudne w islamie, wysyła się tam, gdzie są brudne rzeczy. Czyli jeśli alkohol jest brudny, to wysyła się go na wyspę ze śmieciami, żeby można było go zaakcyzować, bo wiadomo, że i tak będzie, bo turyści przecież muszą w resortach pić.
zachlać, że tak powiem, ryja, no to trzeba zakcyzować, żeby po prostu no hajs z tego rząd miał, nie? No, tak to się ma. Jak czasami spotykam właśnie ludzi tutaj z Bangladeszu, to mam takie poczucie, że oni są tacy bezbronni. W sensie ta ich aparycja, tacy, wiecie, tacy przyjaźni, tacy jakby zabrani z domu i nie wiedzący jak stąd uciec poniekąd troszkę. Mam takie właśnie mam dziwne odczucie, jak jestem na tej wyspie, ale nie ma co się dziwić, bo jak człowiek przyjeżdża z pustymi kieszeniami do miejsca, które jest odizolowane, chce dorobić się troszkę, hello, salam alaikum, chce się to troszkę dorobić, to może się czuć zagubiony, jak nie ma takiego edukacji, że tak powiem, nie ma ogólnie takiego pojęcia o świecie, to nawet nie wiadomo, w którą stronę i jak uciekać z tego wyspiarskiego, pracowniczo-więziennego domu. Idę, patrzę. No normalnie patrzę, ty fryzjer. U naszych braci z Bangladeszu ręka do golenia głowy jest najlepsza. Zachodzę, pytam. Gość mówi 13-14 zł. No to biorę. No. Zobaczcie, salon. Salonik tutaj u szefa. Kolega ze Sri Lanki. You are from Bangladesh? Klimatyzacja. Zaraz się tak, wiecie, obstrzyżemy elegancko. Elegancki chłopak. No. Tutaj pełny serwis z kremem teraz. Pan nakłada. Mr. Masrud, thank you so much. Professional hair cutter. Zobaczcie, jak mnie elegancko ogolił. Dobra, ja uciekam. Po co ja mam ryzykować u jakiegoś innego fryzjera, jak ja wiem, że z Bangladeszu the best. Thank you so much, sir. No problem. No problem. Thank you. Bye bye. O. Ogolony. Materiał zrobiony. Słuchajcie, to nic innego nie pozostaje, jak wracać. Ten fryzjer to mi pędzlował tą głowę z godzinę. O, aż imam się odpalił na modlitwę. No ja tutaj cały dzień prawie, cały dzień o ten odcinek robię. Szanowni Państwo, dobiegł koniec odcinka. Jak widzicie, religia potrafi łączyć i potrafi dzielić. Jak tutaj przykład Malediwów i Bangladeszu pokazuje, że religia bardzo łączy. Moi drodzy, nie oceniajmy tej wyspy przez pryzmat tego, co widzieliśmy. Zobaczmy, moi drodzy, coś więcej w tym całym ekosystemie, który dzisiaj obejrzeliśmy. Tak naprawdę ze śmieciami jest problem na całym świecie, a zwłaszcza na wyspach. Co mieliby zrobić z tymi śmieciami? Trzymamy kciuki ogólnie za Malediwy, żeby stworzyli, moi drodzy, ten nowoczesny system spalania i odzyskiwania energii właśnie ze śmieci. Trzymam mocno kciuki. Wygląda to jak wygląda. Robią krok naprzód, ponieważ przez 30 lat, moi drodzy, było naprawdę, to była tykająca bomba ekologiczna. Dalej jest na dobrą sprawę, tak? Ale robią krok naprzód i tyle, no. Tak to wygląda, moi drodzy. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, a ja się zbieram odpocząć trochę i coś zjeść. No niestety na tym odcinku nie zobaczycie mojego obiadu dzisiejszego, ponieważ czas antenowy się skończył. Jedyne, co możecie, moi drodzy, zobaczyć, no to buteleczkę wody, którą zaraz będę się delektować. Więc co, trzymajcie się, do usłyszenia, pozdrawiam. Czekam na info w komentarzach, czy jak się podobał odcinek. Na razie.